Na czym tak naprawdę polega fenomen Harry'ego Pottera? Co w sobie ma ten na pozór zwyczajny chłopiec w okularach, który rozkochał w sobie miliony czytelników? A może tak naprawdę nie chodzi tylko o czary, latanie na miotle i walka z sam wiesz kim? Wspólnie przez świat i minister do spraw magii Przemysław Staroń zapraszają Was na niezwykłą wędrówkę śladami Harry'ego Pottera. Panie profesorze, czy to się dzieje naprawdę, czy to się dzieje tylko w mojej głowie? Przemku, oczywiście, że to się dzieje w twojej głowie, ale do licha, czemuż to miałoby oznaczać, że się nie dzieje naprawdę? Po krótkiej wędrówce po londyńskich ulicach dotarliśmy do Lidenham Market i tutaj odgrywały się sceny bardzo ważne, bo to był początek tak naprawdę Harry'ego Pottera, kiedy szedł Harry Potter wraz z Hagridem, który był jego wielkim przyjacielem i opiekunem od samego początku do ostatnich części filmu. I dlaczego szli tę drogą? Żeby właśnie dostać się na Diagon Alley. I jednym ze sposobów, żeby wejść na tą alejkę, było wystukanie magicznego kodu na zapleczu baru Leaky Cauldron, który notabene już widzieliście na początku naszego filmiku. A tak naprawdę po co oni chcieli dostać się na Diagon Alley? Szli tędy ze względu na to, że potrzebowali zakupić najbardziej potrzebne rzeczy, żeby wejść do świata magii, do Hogwartu. Co było niesamowite, potrzebowali przede wszystkim różdżki, gdzie za chwilę Wam pokażemy, czym była inspiracja Diagon Alley. Tam właśnie Harry wybrał swoją różdżkę, a w zasadzie to chyba różdżka wybiera jego. I książki musiał kupić do szkoły. Dokładnie. Książki, sowę i wszystkie inne niezbędne akcesoria do rozpoczęcia pierwszego roku w Hogwarcie. Zobaczcie sami, jak ten marker oddaje klimat całego Harry'ego Pottera. Myślę, że niesamowicie ważne jest podkreślenie, kim był dla Harry'ego Pottera sam Hagrid, który on od samego początku, zauważcie, że na początku książki, kiedy Hagrid zjawia się w jego 11 urodziny, zabiera go z domu od ciotki i mówi mu: jesteś czarodziejem. Zabiera go do świata magii. Harry Potter nie jest w stanie uwierzyć w ogóle, co go czeka w najbliższych latach. I to jest niesamowite, jaką wielką rolę odgrywali nie tylko Hagrid, Dumbledore czy Sirius Black. Przewodnicy w naszym życiu są niezwykle istotni i wcale nie muszą być idealni. Świetnym przykładem jest Hagrid. Hagrid to był człowiek, który w żaden sposób, no nie można powiedzieć, że był jakimś, nie wiem, perfekcyjnym użytkownikiem języka, tak? Ale czy to miało jakieś znaczenie? Żadnego. No. On był opiekunem, on był tym, na którym mógł Harry się oprzeć w trudnych chwilach. Dokładnie o to chodzi. I jakby niesamowite jest to, że my często łączymy bycie autorytetem z nieskazitelnością, z doskonałością, z perfekcją. Często rodzice, nauczyciele wpadamy w takie chore myślenie, a tak naprawdę bycie autorytetem nie ma nic z tym wspólnego. Kluczowe jest zawsze to, co ja bardzo lubię nazywać obecnością. Dla młodego człowieka nie jest istotne, czy ty jesteś taki, czy owaki. Doskonałość, perfekcja to nie ma żadnego znaczenia. Zresztą Szymborska pisała: jest nam odmówiony idiotyzm doskonałości. Doskonałość peszy, doskonałość oddala nas od siebie. Taka perfekcja wcale nie zbliża. Paradoksalnie to, co właśnie nas zbliża, to bycie zwykłym człowiekiem z wadami, z zaletami, ale z chęcią pracy nad sobą. I prawdziwy opiekun, jakim był Hagrid, on nie był perfekcyjny, ale on po prostu był. Tak jak wybitny, filozoficzny czarodziej Tadeusz Kotarbiński mówił, że opiekun powinien być spolegliwy. My powinniśmy móc polegać na opiekunie. Harry mógł na Hagridzie polegać w każdej chwili. Hagrid był wielki, był taki trochę może rubaszny, on był taki przaśny, ktoś by powiedział. Jak często te nasze różne babcie, ciocie, które nie są idealne. Ciocie, powiedzmy, nie wiem, mają więcej ciała, babcie mają siwe włosy, ale właśnie często to powoduje,
że dzieci tak chętnie jakby podążają za nimi, tak? Bo one są takie ludzkie. I to też jest ciekawe w ogóle, że Harry na przykład spotyka potem Dumbledora, który staje się jego mentorem, Siriusza, który staje się jego ojcem chrzestnym, przyjacielem. I te różne postacie, Hagrid, Dumbledore, Sirius, one nie wchodzą jakby ze sobą w żaden konflikt. My często jakby mamy takie wrażenie, że no jak jest jakiś autorytet, tak, jakiś mistrz, czy ktoś, to jest jeden, ale kto tak powiedział? Jeden i do końca, bardzo często tak myślimy. Prawda? Ale zauważ też, że oni się pojawiają w różnych etapach No właśnie. samej wędrówki Harry'ego, tak? Czyli Hagrid jest od początku, Tak. a potem i Sirius, pojawia się i bardziej Dumbledore na samym końcu. Oczywiście, że tak. I to tak samo na przykład, tak nie wiem, rodzice przyprowadzają dziecko do szkoły, dziecko poznaje rówieśników, potem trafia na jakiegoś fajnego nauczyciela i to rodzic może mieć takie wrażenie, że na przykład jest mniej ważny dla tego dziecka. Nie, to po prostu jest dany czas. W danym czasie na przykład rówieśnicy są dla młodego człowieka fundamentem absolutnym, taką trampoliną. Zobacz, jakie to jest mega ważne, jakimi osobami otaczamy się przez całe nasze życie. W szczególności w tym okresie, kiedy jesteśmy młodzi. Jakich wybieramy przyjaciół, opiekunów lub jak w przypadku Harry'ego, jakimi opiekunami on został otoczony. I to jest kluczowe w tym wszystkim, że ważnych osób wokół nas może być wiele. Dobrze prowadzony młody człowiek, on w pewnym momencie sobie tak to, że tak powiem, świetnie zintegruje. I on będzie wiedział, że po prostu ma różnych mistrzów, różnych opiekunów i to jest właśnie super. Samemu nie jestem przekonany, że gdyby na przykład był tylko Sirius, albo tylko Dumbledore, albo tylko Hagrid, sorry, ale no po prostu Harry nie byłby w stanie sobie ze wszystkim poradzić. Oni wszyscy razem doprowadzili do upadku Voldemorta. Harry mógł na nich polegać, Harry mógł liczyć na ich pomoc, ale co jest najważniejsze, wszyscy ci opiekunowie i ci przyjaciele, to co dawali Haremu, to nie była perfekcja. To była troska, to było wsparcie, to była pomoc, to było bycie.